Warzone to duża gra, pełna treści i nieoczywistych mechanik, pełna wyzwań, którym sprostają przede wszystkim gracze wiedzący jak co działa. A skąd mają wiedzieć, skoro gra im tego nie mówi? Witajcie, ja nazywam się Trebor i powróciłem do Al-Mazrah. Dzisiaj opowiem wam nie o 3, nie o 5, a o 50 rzeczach, o których możesz nie wiedzieć grając w Warzone 2. Część z nich to główne mechaniki, które gra nie zawsze jasno komunikuje, a inne to rozwiązania, których często gracze zwyczajnie nie zauważają. Wiele z nich może wydać się oczywiste, ale wierzcie mi, nie dla wszystkich. Bez przeciągania, zaczynamy! Jaki jest zasięg czatu zbliżeniowego? 50 metrów. Jak użyć egzekucji? Musisz stanąć za plecami wroga i przytrzymać na moment klawisz ataku wręcz. Możesz ze sobą nosić 3 bronie, lecz musisz mieć przynajmniej średni plecak. Jeśli użyjesz samoreanimacji, to twój kompat może ją dokończyć bez jej zużywania. 1, że zostanie ci w plecaku, 2, że możesz przygotować się do powrotu, kiedy twoja drużyna jeszcze walczy. Da się strzelać pod wodą, ale tylko z pistoletów. Jeśli masz problem ze zlokalizowaniem sklepu, kontraktu czy czegokolwiek, a dosłownie stoisz przy tym, spinguj to na mapie, a zobaczysz, czy nie jest to może na piętrze albo za ścianą. Loadouty czy też gotowe zestawy uzbrojenia. Widzę, że często ludzie nie do końca to ogarniają, jak to faktycznie działa, więc w 2 słowach. W menu Battle Royale na górze macie zakładkę uzbrojenie. Możecie sobie tam stworzyć zestaw składający się na 2 bronie, dodatkowe wyposażenie oraz perki, czyli dodatkowe zdolności. Dlaczego warto to robić? Bo bronie możecie sobie spersonalizować tak, aby faktycznie były lepsze, a perki dają znaczną przewagę taktyczną. Bronie z zestawów można co prawda kupić w sklepie, ale pełen zestaw wraz z perkami można zdobyć jedynie ze zrzutów zaopatrzenia, zdobywając twierdzę lub szarą strefę, oraz od pewnego czasu można go kupić w sklepie, ale tanio nie jest. A jak już jesteśmy przy sklepie. Dodatki do broni nie są widoczne w sklepie, nawet jeśli faktycznie są one przepisane. Co ciekawe, wyposażenie broni też nie jest widoczne ani w torbach znalezionych na mapie, ani co gorsza w plecakach przeciwników. Jeśli masz czas, to wyjmuj te bronie z plecaka, nigdy nie wiesz, czy nie leży tam naprawdę fajnie doposażona broń. Napotykasz graczy ze złotą bronią i zastanawiasz się, czy jest dobra? Złoty to tylko kolor, a to dodatki do broni robią robotę. Ale z tego co widzę, jeśli ktoś gra złotą bronią, to zazwyczaj ma też najlepsze dodatki. A jak już mowa o broniach i dodatkach, jakie są najlepsze? Najlepiej to skonfrontować z gotowymi buildami takimi jak tu widzicie. Prosty ranking z rozpiską co przyczepić, link w opisie. Możesz nosić tonę rzeczy, plecak w plecaku nie ma problemu. Zestaw do samoreanimacji naprawdę może przydać się kilka. Personalizując broń nie musisz zakładać celownika na snajperkę. Mnie zdziwiło. Niektóre z broni mają domyślny pojedynczy strzał, zwracaj na to uwagę, bo nie chcesz wybiec komuś na twarz i strzelić go jedną kulą. Skrzynki mają kolory zwykłe, czyli żółte, czerwone, czyli rzadkie oraz białe, najrzadsze, znajdujące się w twierdzach oraz szarych strefach. Wiadomo, im rzadsze, tym lepsza zawartość. Skrzynki wydają dźwięk. Ja wiem, jest to oczywiste, ale wierzcie mi, masa ludzi tego nie słyszy. Atak wręcz jest mega silny, świetny do dobijania w gułagu, często zamiast przeładować lepiej jest podbiec i obić oponentowi twarz. Boty w twierdzach są mocne, lekceważone zmiotą was z mapy. W szarej strefie jest strażnik, który jest dość trudny do pokonania, ale wypada z niego minigun. Jeśli ktoś coś spingował i nie masz pojęcia, gdzie tego w ogóle szukać, otwórz mapę i oddal ją maksymalnie, szczególnie pomocne na starcie. Z szarej strefy można wynieść tzw. wzór broni, który potem możemy znaleźć w uzbrojeniu. Jest zaznaczony kolorkiem. Możesz z dowolnej wysokości wskoczyć do wody i nie zginiesz. Tak, z samolotu też. Uwaga, na worki na śmieci tak samo. Jeśli masz włączone BSP, to na mapie widzisz czarne oraz czerwone wskaźniki. Czarne to boty, czerwone to gracze. Od około 100 metrów wysokości można strzelać, czasem może być pomocne. Na linkach oraz drabinkach można lądować. Co mnie zdziwiło, z linki można też zeskoczyć. Jakoś zawsze myślałem, że jak już się podepniesz, to sorry, ale jedziesz do końca. Akimbo, czyli 2 pistolety. Jak je zdobyć? Musisz robić odpowiedni poziom na konkretnym pistolecie, po czym założyć odpowiedni dodatek w uzbrojeniu. Celowniki hybrydowe można przełączać na inny wariant. Co ciekawe, nie sprawia to, że są one jakoś szczególnie dobrymi celownikami. Jeśli przeżyjesz w gułagu, wychodzisz z tym, co znajdziesz na miejscu. Polecam rozglądać się za 3-poziomowym pancerzem. W Al-Mazrah można łatwo znaleźć nieaktywne twierdze. Poznasz je po flagach, niezbyt dużym rozmiarze oraz tym, że nie jest zaznaczona na mapie. Co tam znajdziesz? Dobry loot oraz brak botów. Ze skrzynek z amunicją oraz stacji można zabrać znacznie więcej amunicji niż domyślnie. Musisz pierw wyrzucić całe ammo na ziemię, użyć skrzynki i zabrać to, co wyrzuciłeś. Jeśli stacja lub skrzynka mówi, że masz czekać, to poczekaj minutę. Apteczki w łazienkach bardzo często zawierają zestawy do samoreanimacji lub pistolet z lekiem. Zaglądaj. Pistolet z lekiem działa także na wrogów. Jeśli chcesz poniżyć przeciwnika, śmiało postaw go i zabij jeszcze raz. Zauważyliście, że zrzuty zaopatrzenia znikają z mapy? Dzieje się to wtedy, kiedy ktoś się zlutuje. Na górze ekranu mamy kompas. Pokazuje on kierunek przeciwnika, który strzelił z broni bez tłumika. Kolor pingów można dowolnie zmieniać. Polecam zmienić zwłaszcza domyślny na coś bardziej widocznego niż biały.
FOV, czyli pole widzenia. W menu można znaleźć opcję poszerzenia strefy widzenia. Polecam, naprawdę się przydaje. Niestety trzeba się przyzwyczaić, bo zaburza to perspektywę, ale widzisz więcej, rzadziej giniesz. Opony w pojazdach można zniszczyć, a naprawić je można wysiadając w dowolnym miejscu i dosłownie zakładasz nowe koło. Po śmierci tracisz perki z zestawu uzbrojenia. Szkoda. Możesz dołączyć do innej drużyny, rozwijając menu pingowania, gdzie znajdziesz wysłanie zaproszenia. Dystans jest mały, więc nie jest to takie proste w praktyce. Na całej mapie schowane są skrytki, a najciekawszą lokacją pełną takich miejsc jest oaza na północy. W internecie bez problemu znajdziecie mapy ze wszystkimi lokacjami. Przesłuchanie przeciwnika daje 1000 kasy. Zadania mają nagrody, które warto znać. Wiesz, że przyjęcie na siebie zlecenie i przeżycie pozwala wrócić do gry całej drużynie? Ping na wrogu utrzymuje się przez moment, przez co widać kierunek ruchu. Możesz nawet pingować krzaki i zdarza się trafić, jeśli na przykład widziałeś, że ktoś nie wbiegł. W grze jest bomba atomowa. Tak, ale żeby jej użyć, trzeba wygrać pod rząd 5 razy, po czym w kolejnym meczu wypełnić zdecydowanie niełatwy kontrakt. Jeśli ci się to uda, szanuję, jest to wyczyn, daj znać. Szukasz kasy? Stacje paliw to najlepsze miejsce z pewną gotówką. Jeśli masz maski w plecaku i jesteś poza strefą, to niszczą się one tak samo jak te, które masz na sobie. Spadochrony, drabinki oraz linki słychać. Naprawdę strasznie je słychać. Jeśli chcesz wejść na obsadzony dach i jest cicho, to jest praktyczne samobójstwo. No i numer 50, który podsunął mi jeden z użytkowników Reddita. Jaki jest największy sekret Warzona 2? No jest taki, że gra nie jest nawet skończona. Ilość błędów jest abstrakcyjnie wysoka, a twórcy wręcz mówią, że sorry, ale pewne opcje są w grze, ale nie działają, no bo wiecie, no nie zrobiliśmy tego jeszcze. Ale żeby nie było, dobrze mi się gra, ale mogliby ogarnąć ten bajzel. Widzowie, liczę, że czegoś się dzisiaj dowiedzieliście. Jeśli tak, to śmiało zostawcie coś po sobie. Jestem też ciekaw, jakie mechaniki wy zauważyliście po zdecydowanie za długim czasie. Daj znać w komentarzu. Jeszcze raz dzięki i widzimy się w kolejnym. Nara!